zauważyłeś kiedyś, że ketchup wydaje się zbyt prosty, by mógł skrywać jakąkolwiek tajemnicę? To przecież tylko czerwony sos zamknięty w butelce. Ale to tylko pozory. Pomyśl teraz o nazwie, która wielu osobom automatycznie przychodzi na myśl na widok tego czerwonego sosu. Ketchup Heinz. Ta klasyczna butelka stała się światowym symbolem ketchupu. A wszystko zaczyna się od czegoś pozornie prostego. Pomidoru. Ale za strumieniem sosu spływającym na frytki kryje się przemysłowy wyścig z czasem, obejmujący całe pola pomidorów wybranych do bardzo konkretnego zadania. Mają stać się lśniącym, gęstym, odpowiednio kwaśnym sosem o identycznym smaku w milionach opakowań. I tu pojawia się ciekawostka. Pomidor przeznaczony na ketchup nie zawsze przypomina ten piękny, okrągły i idealny okaz, który wyobrażasz sobie na targu. Często uprawia się go tak, by był twardszy, bardziej skoncentrowany i odporniejszy na transport. Innymi słowy, już na polu rośnie z przeznaczeniem do fabryki. Witamy na kanale Fabryki i Fakty. Dziś zobaczysz, jak ketchup opuszcza plantację. Przechodzi przez gigantyczne maszyny, wrzące zbiorniki i precyzyjne testy, zanim trafi na twój stół. Ten niezwykły proces możesz śledzić tylko tutaj, na kanale Fabryki i Fakty. Najbardziej zdumiewające jest to, że ketchup musi spełniać niewidzialną zasadę. Nie może być zbyt rzadki, bo spływałby jak sok pomidorowy, ani zbyt gęsty, bo utknąłby w butelce. Musi wypływać dokładnie tak, jak powinien. Konsystencja, która wydaje się naturalna, w rzeczywistości jest efektem przemysłowej precyzji dopracowanej w każdym szczególe. Jeśli widziałeś poprzedni odcinek o mrożonych frytkach, wiesz już, jak przemysł przekształca zwykły produkt spożywczy w wyrób standaryzowany niemal co do milimetra. W przypadku ketchupu zasada jest podobna. Tylko zamiast kroić, wstępnie smażyć i zamrażać ziemniaki, fabryka musi zapanować nad wodą, kwasowością i kolorem ton pomidorów. Pomyśl o tym przez chwilę. Żebyś mógł nacisnąć opakowanie i zobaczyć, jak wypływa z niego gładki, czerwony i jednolity sos, ktoś wcześniej musiał wybrać odmianę pomidorów, przygotować glebę, kontrolować nawadnianie, zebrać plony w odpowiednim momencie, przewieźć tony surowca bez utraty jakości, ugotować go, zagęścić, doprawić, przetestować, rozlać do opakowań i rozprowadzić. Zanim wejdziemy do tej niezwykłej czerwonej fabryki, sprawdź, czy subskrybujesz kanał Fabryki i Fakty, bo dziś przekonasz się, że ketchup nie zaczyna się w butelce. Jego historia rozpoczyna się znacznie wcześniej, w ziemi na plantacji. Skoro już wiesz, że ketchup nie zaczyna się w butelce, wróćmy tam, gdzie wszystko ma swój początek – na pole. Zanim pojawią się zbiorniki, taśmy, roboty czy opakowania, istnieje cichy etap, który decyduje niemal o wszystkim, co później znajdzie się w sosie. Zaczyna się wtedy, gdy rolnicy, specjaliści i zakłady ustalają, jaką odmianę pomidora posadzić, na jakim obszarze, w jakim terminie i z jakim przeznaczeniem. Pomidorów na ketchup nie wybiera się tylko dlatego, że dobrze wyglądają. Muszą mieć cechy odpowiednie do przetwórstwa przemysłowego. Powinny zawierać dużo miąższu, mieć intensywny kolor, wysoką wytrzymałość, twardą skórkę i znosić transport bez zamieniania się w rozgniecioną masę jeszcze przed dotarciem do fabryki. Tutaj obowiązuje inna logika niż na targu. Celem nie jest wyhodowanie delikatnego pomidora sprzedawanego na sztuki. Chodzi o uzyskanie jednolitego surowca w ogromnych ilościach, gotowego do szybkiego przetworzenia. Dlatego wszystko zaczyna się od przygotowania gleby. Maszyny spulchniają ziemię, wyrównują ją i formują teren tak, by rośliny rosły w precyzyjnie wyznaczonych rzędach. Układ rzędów planuje się z myślą o przejeździe ciągników, systemach nawadniania, opryskiwaczach, a później także ogromnych kombajnach. Nawet odstęp między roślinami pomaga kontrolować przewiew, nasłonecznienie, dostęp maszyn i równomierność plonów. Następnie wybiera się sadzonki lub nasiona. Już na tym etapie przemysł myśli o przyszłym sosie. Im bardziej wyrównane będą pomidory na polu, tym łatwiej przewidzieć ich zachowanie podczas gotowania w fabryce. Jeśli część dojrzewa wcześniej, a część później, cała partia może być nierówna. Jeśli pomidory zawierają zbyt dużo wody, zakład zużyje więcej energii na zagęszczenie pulpy.
Wygląda to jak zwykłe rolnictwo, ale w rzeczywistości inżynieria procesu zaczyna się już pod powierzchnią ziemi. Kluczowe znaczenie ma również nawadnianie. Pomidory potrzebują wody, lecz jej nadmiar może rozcieńczyć naturalne substancje stałe i później utrudnić zagęszczanie. Zbyt mała ilość wody może obniżyć plony i pogorszyć strukturę owoców. Dlatego plantację obserwuje się jak żywy organizm. Specjaliści kontrolują glebę, pogodę, liście i fazę wzrostu. Wyobraź sobie fabrykę bez dachu, w której każda decyzja podjęta kilka tygodni wcześniej ujawni się później w smaku, kolorze i wydajności. Z każdym kolejnym dniem widok staje się coraz bardziej imponujący. Najpierw między liśćmi pojawiają się zielone punkty, później przybierają pomarańczowe odcienie. W końcu czerwień zaczyna opanowywać całe pole. I właśnie wtedy przemysł musi zadziałać z ogromną precyzją. Zbyt wczesny zbiór oznacza niedojrzałe pomidory. Zbyt późny zwiększa ryzyko strat, zgniatania lub fermentacji. Odpowiedni moment decyduje, jaka część tego pola rzeczywiście zamieni się w sos. I tu pojawia się scena, od której trudno oderwać wzrok. Zbiór przemysłowy. Nie przypomina on delikatnego zrywania pomidorów do koszyka. Na dużych plantacjach do pracy ruszają potężne maszyny, które przesuwają się przez uprawę, podnoszą rośliny, potrząsają nimi, oddzielają owoce i kierują pomidory do transportu. Pole zamienia się w ruchomą linię produkcyjną. Z jednej strony rośliny wchodzą do maszyny, z drugiej wypływa czerwony strumień zmierzający prosto do ciężarówek. Wewnątrz kombajnów selekcja musi przebiegać błyskawicznie. Liście, gałązki, ziemia oraz owoce zbyt zielone lub mocno uszkodzone trzeba natychmiast odrzucić. W zależności od systemu pomagają w tym czujniki optyczne oraz pracownicy stojący na specjalnych platformach, którzy rozpoznają, co może pojechać dalej. Im dokładniejsze sortowanie jeszcze na polu, tym mniej problemów pojawi się w fabryce. Każde zanieczyszczenie trafiające do ładunku oznacza więcej pracy podczas mycia i większe ryzyko strat. Wyobraź sobie skalę tego etapu. To nie jest skrzynka pomidorów jadąca do kuchni. Mówimy o tonach przemieszczanych bez przerwy. Kombajn wysypuje owoce do ciężarówek lub przyczep, a czerwień piętrzy się niczym żywa góra. Pomidory przemysłowe lepiej znoszą takie tempo, ale zegar zaczyna już odmierzać czas. Gdy tylko owoc zostanie oddzielony od rośliny, fabryka musi go szybko przyjąć, umyć i przetworzyć. W tym momencie zaczyna się jeden z najważniejszych etapów – transport. Ciężarówki wypełnione pomidorami ruszają w stronę fabryki, często tworząc nieprzerwany łańcuch między plantacją a zakładem przetwórczym. Logistyka musi działać idealnie synchronicznie. Jeśli przyjedzie zbyt wiele ciężarówek naraz, powstanie kolejka. Jeśli transport potrwa zbyt długo, ucierpią pomidory. Dlatego odległość, godzina zbioru i wydajność fabryki muszą współpracować jak elementy jednej maszyny. Kiedy wyciskasz ketchup z saszetki, widzisz efekt precyzyjnie skoordynowanego wyścigu między rolnictwem a przemysłem. Pole musi dostarczyć dojrzałe pomidory w odpowiednim momencie, ciężarówka musi dotrzeć we właściwym rytmie, a fabryka musi być gotowa przyjąć wszystko bez zbyt długiego przetrzymywania surowca. Jeden błąd w tej sekwencji może wpłynąć na kolor, wydajność, smak i końcowy koszt produktu. Gdy ciężarówki docierają do fabryki, pierwsze wrażenie robi ogromna skala. Czerwony ładunek trafia do stref odbioru, kanałów wodnych lub systemów podających, które pomagają przemieszczać pomidory bez nadmiernego uszkadzania. Woda zaczyna też usuwać ziemię, liście, pył i pozostałości z pola. To tak, jakby pomidory wpływały do przemysłowej rzeki prowadzącej je ku pierwszym etapom oczyszczania. Na tym etapie wiele osób wyobraża sobie, że fabryka odbiera wyłącznie idealne pomidory. Wszystkie jednakowe i lśniące jak w reklamie. Rzeczywistość jest znacznie ciekawsza. Do zakładu trafia surowiec rolniczy pełen naturalnych różnic. Zadaniem fabryki jest przekształcić pomidory o różnych rozmiarach, stopniu dojrzałości i wyglądzie w produkt końcowy o niezwykle powtarzalnych parametrach. Jeśli podoba Ci się, jak zwykły sos zależy od tak ogromnej operacji, zanim jeszcze trafi do zbiornika, zostaw łapkę w górę. Dzięki temu YouTube zobaczy, że interesują Cię kulisy fabryk, zmechanizowane rolnictwo i procesy przemysłowe, których niemal nikt nie ogląda z bliska. W ten sposób pomagasz kanałowi Fabryki i Fakty tworzyć coraz więcej takich materiałów. Po odbiorze przychodzi czas na intensywniejsze mycie.
Pomidory przechodzą przez systemy, które usuwają zanieczyszczenia za pomocą bieżącej wody, ruchu i separacji. Cząstki ziemi, drobne kamienie i resztki roślinne muszą zniknąć z linii. Fabryka nie czyści ich wyłącznie po to, by lepiej wyglądały. Chroni w ten sposób maszyny, dba o bezpieczeństwo żywności i przygotowuje surowiec do przekształcenia w pulpę. Od tego momentu pomidory trafiają do coraz dokładniej kontrolowanego strumienia produkcyjnego. Piękny chaos pola zaczyna zmieniać się w przemysłowy porządek. Owoce, które jeszcze niedawno były rozrzucone po całej plantacji, teraz przemieszczają się po taśmach, kanałach, przez pompy i zamknięte urządzenia. Czerwień dominuje w całym otoczeniu, a każdy metr linii przybliża pomidory do ostatecznej przemiany. I właśnie na tym polega pierwszy wielki sekret procesu. Ketchup powstaje jeszcze przed opracowaniem receptury. Rodzi się przy wyborze odmiany, podczas przygotowania gleby, nawadniania, ustalania momentu dojrzałości, w maszynie zbierającej plony, a nawet w ciężarówce przewożącej surowiec. Gdy pomidory docierają do fabryki, połowa tej historii jest już napisana. Po opuszczeniu pola, przemysłowym zbiorze, transporcie ciężarówkami, myciu i selekcji, pomidor jest wreszcie gotowy, by utracić swoją pierwotną formę. Od tej chwili zobaczysz, jak zostaje rozdrabniany, podgrzewany, oddzielany od skórek i nasion, zagęszczany oraz łączony ze składnikami, które zmieniają zwykłą czerwoną pulpę w ketchup znany niemal każdemu. Gdy pomidory są już umyte i wyselekcjonowane, zaczyna się etap, w którym przestają przypominać owoce i zamieniają się w bazę ketchupu. Ta przemiana przebiega szybko, w wysokiej temperaturze i z ogromną precyzją. Fabryka nie wrzuca wszystkiego do wielkiego kotła, by po prostu czekać, aż masa zgęstnieje. Każdy etap musi chronić kolor, usuwać nadmiar wody, oddzielać niepożądane części i tworzyć stabilną pulpę. Najpierw pomidory trafiają do przemysłowych rozdrabniaczy. Tam są rozrywane, miażdżone i zamieniane w czerwoną masę pełną soku, skórek, nasion i włókien. Wygląda to tak, jakby w ciągu kilku minut całe tony pomidorów zmieniły się w gęstą rzekę. Tyle, że tej rzece nadal daleko do ketchupu. Wciąż zawiera zbyt dużo wody, zbyt wiele fragmentów i zbyt duże różnice w strukturze. Chwilę później do procesu wkracza ciepło. Masę pomidorową podgrzewa się, aby ułatwić rozdzielenie składników, ograniczyć liczbę drobnoustrojów i przygotować pulpę do dalszej obróbki. Temperatura musi być jednak ściśle kontrolowana, ponieważ zbyt intensywne ogrzewanie może przyciemnić kolor i zmienić smak. To właśnie dzięki tej równowadze fabryka chroni czerwień, której konsument oczekuje w butelce. Następnie mieszanina przechodzi przez systemy separujące. Skórki, nasiona i włókniste fragmenty zostają usunięte, a pulpa wraz z sokiem płynie dalej. Ten etap ma kluczowe znaczenie, ponieważ ketchup musi mieć idealnie gładką konsystencję. Nikt nie spodziewa się kawałków nasion w saszetce. Celem jest uzyskanie jednolitej bazy. Teraz rozpoczyna się jeden z najważniejszych etapów – zagęszczanie. Pomidory z natury zawierają bardzo dużo wody, a ketchup nie może przypominać soku. Dlatego fabryka wykorzystuje ciepło i odparowywanie, by usunąć część wilgoci i nadać pulpie większą gęstość. Im więcej wody odparuje, tym bardziej skoncentrowany staje się smak, tym intensywniejszy jest kolor i tym lepsza baza powstaje pod przyprawy. Później przychodzi czas na recepturę smaku. Do bazy pomidorowej trafiają ocet, cukier, sól oraz mieszanka przypraw, która różni się w zależności od marki i receptury. Ocet nadaje kwasowość, cukier łagodzi i zaokrągla smak, sól podkreśla pozostałe nuty, a przyprawy stają się znakiem rozpoznawczym produktu. To właśnie ta aromatyczna głębia sprawia, że ketchup można rozpoznać nawet z zamkniętymi oczami. I właśnie tutaj wiele osób się myli. Ketchup nie jest po prostu słodzonym pomidorem. To precyzyjna równowaga między kwasowością, słodyczą, solą, aromatem, kolorem i konsystencją. Jeśli którykolwiek element zmieni się zbyt mocno, konsument natychmiast to zauważy. Odrobina zbyt dużej kwasowości sprawi, że sos będzie drażniący. Nieco rzadsza konsystencja odbierze mu cały efekt na frytkach czy burgerze. Pod koniec tego etapu pomidor został umyty, rozdrobniony, podgrzany, przetarty, zagęszczony i doprawiony. Owoc, który przyjechał z pola, stał się niemal gotowym sosem. Nadal brakuje jednak etapu, który odróżnia zwykły produkt od produktu godnego zaufania. Sprawdzenia, czy wszystko osiągnęło idealne parametry. Za chwilę zobaczysz, jak ketchup przechodzi testy koloru, kwasowości, konsystencji, bezpieczeństwa i lepkości.
bo zanim trafi do butelki, musi odpowiedzieć na bezlitosne pytanie fabryki. Czy ten sos jest wystarczająco doskonały, by znaleźć się w milionach opakowań? Skoro ketchup ma już odpowiednią formę, kolor i smak, wkracza w etap, który może wydawać się mniej widowiskowy, lecz należy do najważniejszych w całej fabryce – pomiarów i korekt. Nie wystarczy, że sos dobrze wygląda w zbiorniku. Musi być identyczny w każdej butelce, saszetce i partii produkcyjnej. Pierwszym kluczowym badaniem jest pomiar lepkości. To ona pokazuje, czy ketchup jest zbyt rzadki, czy zbyt gęsty. Fabryka poszukuje punktu, w którym sos łatwo wypływa po ściśnięciu opakowania, ale nie rozlewa się po jedzeniu jak woda. Dlatego próbki ocenia się pod kątem sposobu, w jaki ketchup spływa, rozprowadza się i zachowuje swoją strukturę. Następnie sprawdzany jest kolor. Odcień czerwieni nie może zbytnio się różnić, ponieważ konsument szybko to zauważy. Zbyt ciemna partia może wyglądać na przypaloną. Zbyt blada może sprawiać wrażenie słabej lub rozwodnionej. Dlatego przemysł porównuje wygląd sosu z wewnętrznymi wzorcami, pilnując, by jego intensywna barwa mieściła się w ustalonych granicach. Kontrolowana jest również kwasowość. Ocet nie służy wyłącznie do nadania smaku. Wspólnie z gotowaniem, recepturą i prawidłowym rozlewem pomaga utrzymać równowagę produktu i jego trwałość. Jednak zbyt wysoka kwasowość sprawia, że ketchup staje się zbyt ostry, a zbyt niska zmienia jego charakterystyczny profil. W tym czasie ketchup przepływa przez zamknięte rurociągi, higieniczne pompy i zbiorniki buforowe. W wielu fabrykach kontakt człowieka z produktem ogranicza się do minimum. Sos przemierza rury ze stali nierdzewnej, czujniki i zawory, jakby przepływał przez sieć przemysłowych żył. Na etapie napełniania opakowań wszystko staje się niemal hipnotyzujące. Maszyny ustawiają butelki, odmierzają dokładną porcję, zakręcają je i z ogromną prędkością kierują do etykietowania. Każde opakowanie musi otrzymać właściwą ilość produktu, szczelne zamknięcie i oznaczenie partii. Jeśli coś działa nieprawidłowo, czujniki mogą natychmiast usunąć wadliwą sztukę z linii. W przypadku saszetek proces wygląda jeszcze bardziej imponująco. Folia przechodzi przez maszyny, które formują niewielkie opakowania, napełniają je precyzyjną porcją ketchupu, zgrzewają i tną jedno po drugim. Saszetki znane z barów i restauracji powstają dzięki błyskawicznej choreografii folii, ciepła, nacisku i dokładnego dozowania. A teraz chcemy poznać Twoje zdanie. Ketchup smakuje najlepiej z butelki, miękkiego opakowania czy saszetki? Napisz w komentarzu i dodaj, z jakiego miasta oraz województwa oglądasz. Bo zawsze ciekawi nas, skąd społeczność kanału Fabryki i Fakty śledzi te przemysłowe kulisy. Po napełnieniu opakowań przeprowadzana jest jeszcze kontrola. Niektóre linie sprawdzają masę, zakrętkę, etykietę, datę, szczelność oraz wygląd zewnętrzny. Celem jest niedopuszczenie do tego, by krzywe, nieszczelne lub niespełniające norm opakowanie trafiło na rynek. Ketchup nie jest niezawodny przez przypadek. Przechodzi liczne pomiary i kontrole, dzięki którym sos używany dzisiaj wygląda i smakuje tak samo, jak ten sprzed kilku miesięcy. Kolor, kwasowość, konsystencja, ilość produktu i szczelność opakowania muszą ze sobą idealnie współgrać. Gotowy i zapakowany ketchup opuszcza linię produkcyjną i rozpoczyna kolejną podróż. Przez kartony, palety, ciężarówki, sklepy i lokale gastronomiczne, aż po ciekawostki wyjaśniające, dlaczego ten sos stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dodatków na świecie. Po przejściu przez uprawę, zbiór, transport, mycie, gotowanie, doprawianie, testy i napełnianie opakowań ketchup jest wreszcie gotowy, by opuścić fabrykę. Ale jego podróż jeszcze się nie kończy. Teraz zaczyna się mniej widoczny etap. Zamiana butelek, miękkich opakowań i saszetek w ładunki przeznaczone do sklepów, lokali gastronomicznych i centrów dystrybucyjnych. Butelki jadą taśmami, aż zostaną zgrupowane w kartonach. Saszetki są precyzyjnie liczone i łączone w większe pakiety. Następnie wszystko trafia na palety, zostaje zabezpieczone folią i oznaczone numerem partii, terminem przydatności oraz miejscem przeznaczenia. To chwila, w której sos staje się towarem gotowym do dalszej drogi. I właśnie tutaj upada jeden z popularnych mitów. Wiele osób sądzi, że ketchup zachowuje trwałość wyłącznie dzięki ogromnej ilości konserwantów. W rzeczywistości odpowiada za nią połączenie kilku czynników: kwasowości, obróbki cieplnej, zagęszczenia, szczelnego opakowania, higieny i odpowiednio opracowanej receptury. Dlatego saszetka z baru, miękka butelka ze sklepu i duże opakowanie z restauracji wyglądają jak różne wersje tego samego pomysłu.
Być może największym osiągnięciem ketchupu nie jest sam smak, lecz jego powtarzalność. Musi sprawiać wrażenie prostego, mimo że przechodzi przez niezwykle rozbudowany proces. Powinien spływać na talerz zawsze w tym samym kolorze i zapewniać smak, którego oczekuje konsument. Jeśli dotarłeś aż tutaj, już wiesz. Ketchup nie powstaje od razu i nie jest po prostu zmiksowanym pomidorem. Jego historia zaczyna się w glebie, zależy od zbioru w odpowiednim momencie, a później prowadzi przez maszyny, wysoką temperaturę, czujniki, testy i opakowania zaprojektowane tak, by mogły przemierzać świat. Sprawdź teraz, czy subskrybujesz kanał Fabryki i Fakty i odkrywaj dalej, jak od środka powstają produkty codziennego użytku. Napisz też w komentarzu, co zaskoczyło Cię najbardziej. A jeśli wydaje Ci się, że widziałeś już wszystko, nawet nie wyobrażasz sobie fabryki, którą pokazaliśmy w poprzednim odcinku, film właśnie pojawia się na Twoim ekranie. Kliknij i chodź ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj na kanale Fabryki i Fakty. Serdecznie Cię pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmie.